Witajcie moi kochani na moim kanale Życie bez scenariusza. Dzisiaj pokażę Wam domki 70 m2 największe, które tutaj również budują w zachodniej Australii. Mogą one być szkieletowe lub murowane. To już zależy, co komu pasuje. A dlaczego przedstawiam Wam coś takiego? Dlatego, że pod odzewem moich filmów z domami, które żeście mówili, że są takie bardzo drogie i niedostępne dla młodych, no nie jest tak do końca prawda, bo jeżeli macie jakąś malutką działeczkę albo kupicie jakąś malutką działeczkę, tam 150-200 m2, możecie sobie właśnie postawić taki domek i nazywa się to Granny Flat. A Granny Flat tutaj właśnie w Australii polega na tym, że nie potrzebujecie zbyt wielu pozwoleń. Z kansylu trzeba mieć pozwolenie na budowę takiego domku, ale nie jest to zbyt dużym problemem, jak przy budowie już wielometrażowego domu. I chciałam Wam dzisiaj pokazać, że są takie możliwości właśnie tutaj w Australii, że jednak można kupić sobie mały domek za nie aż tak horrendalne pieniądze, jak wygląda to w budowie normalnego, dużego od 150 do 200 m2 domu. Te domy tutaj się nazywają Granny Flat. Granny Flat jest to taki całoroczny domek. Można mieszkać i w lato, i w zimę, i no cały rok na okrągło. I są dwa rodzaje takich domów. Są domy murowane i są też domki, Granny Flaty właśnie takie szkieletowe, albo też jest trzecia opcja, modułowe, co jest teraz coraz bardziej modne i te szkieletowe i modułowe są w bardzo przystępnych cenach. I tu w Australii również budują. Ja to zawsze się śmiałam, że te domy są z tektury i dużo ludzi też tak pisało, że domy z tektury tu w Australii. No nie są to domy z tektury, są to domy z płyty cementowej, więc one są stabilne, ale na konstrukcji szkieletowej. A jak wiecie już z poprzedniego mojego odcinka, mój mąż jest budowlańcem, zajmował się budowlanką, więc trochę zna się na tym, wie mniej więcej co, jak powinno wyglądać przy budowie domu, na jakie standardy zwracać uwagę, co jest nam potrzebne, co nie. No i właśnie w dzisiejszym odcinku byliśmy na spacerze właśnie, ze względu na to, jak wiecie, pogoda jest paskudna, zimowa pogoda jest deszczowa, no więc co robić tutaj na zewnątrz, nie za bardzo można wyjść, no bo leje. Więc żeśmy stwierdzili, że pójdziemy sobie na taką małą wycieczkę właśnie po takich Granny Flats, właśnie po takich domkach małometrażowych. I czy one są do zamieszkania? No ja myślę, że bardzo dobry wybór dla osób starszych, bardzo dobry wybór dla młodych. I tutaj właśnie teraz przez to, że jest to takie boom budowlane, bardzo dużo ludzi korzysta właśnie z takiej formy budowy, czy na przeczekanie, czy na lepszy moment, nie wiem, ale zainteresowanie było bardzo, bardzo duże. Powiem Wam tak, i był różny przedział wiekowy, od młodych ludzi właśnie do starszych. I myśmy też byli właśnie z moją córką, z zięciem i z wnuczką, zobaczyć jak to wygląda, czy to w ogóle można w czymś takim mieszkać. No powiem Wam, bardzo fajne, nowoczesne rozwiązania. Wiadomo, technologia również w budownictwie poszła bardzo do przodu. Te domy są już stabilniejsze, te konstrukcje szkieletowe są bardziej już nowoczesne. Australia też się zmienia, co chodzi o okna. Jak wiecie, moje okna są jednoszybowe, więc tak naprawdę to jest tak, jakbyście na dworze mieszkali. No bo jak to mówią, tutaj 8 miesięcy jest naprawdę ciepło i nie ma potrzeby, przynajmniej tak Australijczycy myślą, że nie było potrzeby robić grubych okien, tak jak są w Polsce, czy trzyszybowe.
Już w Australii również się to zmienia. Zapytaliśmy się właśnie, które budują te Granny Flats tutaj i oni właśnie powiedzieli, że również już teraz w Australii jest możliwość kupna okien dwuszybowych, trzyszybowych, jak kto woli. No, czyli jest taka możliwość już wstawienia sobie normalnych okien, tak jak my mamy w Europie, w Polsce, a nie tylko takie podstawowe, które na przykład ja tutaj mam na tym domu. Czy jest to jakaś opcja? Ja myślę, że Granny Flat, z tego co zobaczyłam, co zobaczyliśmy, całą naszą rodziną, no jest to bardzo fajna opcja dla młodych, jest to bardzo fajna opcja dla osób starszych. Patrzymy też pod siebie, może coś w przyszłości, czemu nie zobaczymy, co czas pokaże. Domy teraz, mówię, pikują do góry jak wściekłe. Czemu nie? Nikt nie chce mieć na starość żadnego kredytu i też nie chce się bardzo zadłużać. Najlepiej to żyć bezkredytowo. No, w dzisiejszych czasach, tak jak już mówiliście, młodzi nie mają takiej możliwości, bo Australia strasznie jest droga, co chodzi o budowę domu, ale też sprzedaż domu jest. No, to już też mówiłam w ostatnim odcinku, śmieliśmy się z mężem, że no, bo może będziemy po raz drugi milionerami, no bo te domy tak idą do góry, znaczy domy same w sobie nie idą do góry aż tak. Idą głównie obszar ziemi, a że my mamy tutaj troszeczkę tej ziemi wokół, więc ziemia robi swoją robotę. Tak to wygląda u nas. Ja tutaj Wam mówię, przedstawię, zrobiłam właśnie fotki tego, jakie są ceny tych Granny Flats. I no, 48 metrów kwadratowych, no to jak niejedno mieszkanie w Polsce, tylko że wolno stojące, kosztuje od 121 100 do 1802 500. I to jest dom z living areą, z kuchnią, z takim małą jadalnią, z szafą, z jedną sypialnią i z łazienką połączoną z laundry, czyli z pralką, z pralnią. Druga opcja też jest taki mały domek, 36,3 metra kwadratowego. Ja nazywałam ten display, który tutaj zaraz Państwu pokażę, nazwałam go Holiday House, no bo wygląda 36 metrów, no to jest jedna sypialnia, łazieneczka, mała kuchnia, mała przestrzeń taka właśnie tutaj living area, no i mały stół między kuchnią a living areą. Zaraz Wam to pokażę. No i trzecia opcja jest 46,5 metra kwadratowego od 122 130 do 271 000. No, przedziały są różne, dlatego jest 143, 158, 182, 271. To są domy, to też zależy od dachu, ile okien, jak rozłożone. Oczywiście ta firma, którą myśmy byli na tych displayach, oferuje również swój własny projekt, jeżeli macie. I jest taka możliwość, że możecie zrobić swój własny projekt. Oni dadzą to do architekta, przeliczą, policzą. Musiałam się napić, bo
już mi trochę zaschło. Właśnie tutaj się szybko dowiedziałam od mojego męża, jak zawsze. Czekajcie. Własnych projektów. Tak jak już wcześniej wspominałam, no jest taka możliwość właśnie zrobienia swojego własnego projektu, ustalenia, w którym miejscu co chcecie, mniej więcej jakiej wielkości, gdzie mają być okna. Oni to wszystko biorą pod uwagę. Ta firma również daje do niektórych pakietów na przykład od razu montowanie klimatyzacji, co też jest bardzo fajne, bo taka klimatyzacja, jak sami wiecie, u mnie kosztowała 11 000. No a tutaj firma już zakłada na przykład zakłada w koszt budowy domu jako taki gratis, taką promocję, daje na przykład klimatyzację na living area tylko. Te domy budowane są oczywiście szkieletowo, a ich ściany zewnętrzne są pokrywane płytami. Z jakiego materiału korzystają? No korzystają przede wszystkim z zewnętrznej strony z płyt włóknowo-cementowych. Tutaj sobie pozwolę przeczytać, co tutaj pisze, że jest to najpopularniejszy wybór składający się z cementu, celulozy, wody i piasku. Są one niepalne i odporne na gnicie. Natomiast w wewnętrznej stronie, oczywiście pomiędzy jest odpowiednia izolacja wstawiona. W wewnętrznej stronie są to płyty cementowo-wiórowe. Charakteryzują się wysoką udarnością, łączącą wytrzymałość cementu z elastycznością drewna. Jakie są zalety postawienia takiego właśnie domu szkieletowego na tą chwilę? Przede wszystkim odporność na ogień. No wiecie, tu w Australii temperatury są takie, jakby macie na dzień dzisiejszy, czyli 40-45 stopni, to tutaj jest normą w Australii, co chodzi w okresie letnim. Przestrzegam oczywiście wszystkich, pijcie dużo wody i uważajcie na głowę, na udary. Ale właśnie te domy mają taką odporność właśnie z tego materiału, chronią budynek i spełniają wysokie rygory przeciwpożarowe, co jest tu w Australii bardzo istotne. Trwałość. Nie kurczą się te domy, nie pęcznieją i są odporne na uszkodzenia mechaniczne, cokolwiek to znaczy. Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale co to znaczy uszkodzenia mechaniczne? Aha, czyli chodzi o to, że no nie są takie na przykład jak my tu mamy, bo tutaj mamy tylko zwykłą płytę. Przede wszystkim są one również to płyty ekologiczne, wykonywane z naturalnych surowców, bezpieczne dla środowiska. No i wykończenie. Dostępność w szerokim palecie kolorów. No wiadomo, my oczywiście pytaliśmy się, czy oczywiście elewacja jest jeszcze dodatkowa. Tak, można sobie też zamówić normalną elewację, jak ktoś chce, czyli tynkową, można sobie zamówić drewnianą, jak kto co lubi. Mieli różną paletę kolorów, różnych szerokości desek. To właśnie tyle, co chodzi o konstrukcję właśnie zabudowy takiego granny flatu. Okres budowania takiego domku powiedzieli nam, że w momencie, kiedy wszystkie dokumenty z Councilu będą już zatwierdzone, że można budować na tej działce czy innej, 3 do 6 miesięcy będziecie mieli domek gotowy. Ale jeszcze wracając do tego, bo nie powiedziałam, że osoby, które boją się właśnie takich domów szkieletowych ze względu na to, że ciężko jest coś, jak to mówią, powiesić na ścianie. To nie do końca. W momencie, kiedy się decydujecie na taki dom, bo też nam powiedział to właśnie pan, który nas oprowadzał po tych dysplejach, że jeżeli macie swój projekt, czy nawet bierzecie od nich gotowy projekt, możecie oczywiście zaznaczyć sobie, że w danych miejscach musi być, na przykład chcecie mieć powieszony telewizor na ścianie, to oni w tym miejscu robią umocnienie tej ściany, że możecie spokojnie sobie przewiertać i powiesić co chcecie. Co chodzi o kuchnię, kuchnia jest wliczona w cenie i łazienki są wliczone w cenie. Malowanie domu jest wliczone w cenie oraz
elewacja jest liczona w cenie, no oczywiście dachy i to wszystko. Czyli można powiedzieć, wprowadzacie się na gotowo. Ale tak jak mówię, co chodzi o tą niepewność tego, no w momencie, kiedy macie plan przed sobą i mniej więcej wizualnie będziecie wiedzieli, gdzie co chcecie, wtedy mówicie przed budową, przed rozpoczęciem budowy, w których miejscach mają być te ściany umocnione, w sensie, że macie tam na przykład w przyszłości, że na przykład chcę mieć w łazience jednak szafkę. No, no trzeba o tym pomyśleć przed rozpoczęciem budowy, bo właśnie przy domach szkieletowych jest to jest jedyny minus, że musicie przewidzieć, co będziecie chcieli mieć w tym domu i zgłosić to przed rozpoczęciem budowy. To jest jedyny minus. Nie jest to tak jak w cegle, że w cegle jest cegła i po prostu wiercicie gdzie chcecie. W szkieletowych domach to jest właśnie taki mały minus, co nie znaczy, że jest to złe, bo można to przewidzieć. Ja mówię, domki mają 70 m². Na przykład, for example chciałam powiedzieć. Na przykład, w Polsce były bardzo modne swojego czasu na blokach, ja pamiętam, jak wiecie, pochodzę z bloków, pawlacze w przedpokoju. No i wiadomo, ten domek ma 70 m², no więc wiadomo, on nie będzie za duży. Chociaż większy jak niejedno mieszkanie w Polsce. Ale jest to miejsce funkcjonalne, więc w momencie, kiedy przewidujecie sobie zrobić, nie, ja sobie powieszę gdzieś szafkę u góry, bo będzie tam pawlacz na przykład na choinkę, tak? No to wtedy zgłaszacie, tu w tym miejscu musi być to umocnione, dlatego że przewidujemy sobie zrobić tam jakąś tam szafkę, czy szafę, czy cokolwiek. Szafy też są już wbudowywane przez buildera, czyli przez firmę budującą. Jeżeli zgłosicie, że w tym miejscu ma być szafa, ta szafa tam będzie. Jeżeli zgłosicie, że tu ma być kuchnia, tu ma być to, tu ma być tamto, to oni zrobią tak, jak chcecie. Pod Was. Nie pod siebie, tylko pod Was. Czy to są dodatkowe koszty? No wiadomo. Jedni mówią tak, jedni mówią mniej. W momencie, kiedy chcecie zaoszczędzić, możecie robić tylko podstawową łazienkę, podstawową malutką kuchnię, szafy standardowe, okna standardowe. To automatycznie obniża koszty. Płaski dach, a na przykład niestromy, też obniża to koszty. Więc wiecie, zależy co kto chce. Jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na finanse i jako dom przejściowy, można pojechać po kosztach, po prostu wziąć to, co builder daje w tej cenie i to wszystko. Jeżeli planujecie mieszkać w tym domu dużo dłużej i macie zdolność kredytową, możecie sobie wybudować taki właśnie granny flat, troszeczkę na wyższym standardzie, no staje normalnym domem i tak jest domem, i tak jest domem, więc mam nadzieję, że to, co Wam pokazałam, komuś się przyda, bo czasami ludzie nie myślą o takich prostych rozwiązaniach, a te takie właśnie proste rozwiązania są czasami najlepsze. To takich trochę ciekawostek. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Mam nadzieję, że komuś może podrzuciłam pomysł. Budują teraz domy szeregowe, ale jest opcja jeszcze tańsza niż budowa domu szeregowego. Więc dajcie mi znać, co o tym myślicie. Czy taki domek 70 m², czy takie studio 36 m², czy 46, no to na standardy polskie jest to normalny metraż. Tu na Australię troszeczkę mały, co nie znaczy, że nierealny. Właśnie jest realny dla młodych i dla osób starszych, które już nie chcą się zajmować dużymi ogrodami, sprzątaniem dużego domu, no bo to wiadomo, potrzeba siły, chęci, a człowiekowi z wiekiem się już nic nie chce. Ale to jest moje zdanie, a dajcie mi znać w komentarzach, co wy myślicie o takiej zabudowie. Ja twierdzę jednak ciasne, ale własne to jest moja domena i jedynie z czym się zgadzam, to oczywiście
żeby nie płacić tak horrendalnych sum za domy, tutaj właśnie w Australii, w zachodniej Australii, no to taki Granny Flat jest to, myślę, bardzo dobre wyjście. Pomyślcie o tym, to tak, to 70 metrów, chociaż myśmy w Polsce mieli mieszkanie 48,7 metrów kwadratowych i mieszkaliśmy w 4 osoby i mieliśmy wszystko to samo co tu, tylko mniejsze miejsce do posprzątania. To tak w ramach ciekawostek. No więc wiecie, no można, człowiek się przyzwyczaja do wszystkiego. Czy czasami potrzeba? My z mężem jesteśmy teraz, mamy duży dom i co jesteśmy sami, i tylko chodzę i sprzątam i przekładam z miejsca w miejsce, a może to tu, a może to tu. Więc człowiek z wiekiem też nabiera troszeczkę więcej rozsądku. To tyle z mojej strony i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Życzę Wam miłego tygodnia. Pijcie wodę, uważajcie na słońce, bo wiem, że u Was gorąco. A mówię, mogę coś o tym powiedzieć, bo my tu w Australii mamy 8 miesięcy takiego ciepła, no a 3 miesiące na pewno 40-45 stopni, więc posłuchajcie, pijcie dużo płynów, unikajcie, siedźcie w cieniu, unikajcie słońca od godziny 11 do godziny 16. Unikajcie tego słońca. Po południu już koło 16, 17 jest to dobry czas, już to słońce już tak nam nie zagraża, więc uważajcie jeszcze raz na siebie, trzymajcie się i do następnego i życzę Wam troszeczkę chłodu. Oddam Wam troszeczkę zimno z Australii do Polski. Tak, my tu mamy temperaturę 15 stopni. Zimno. Dobra, buźka, bye bye.